Nintendo 64 to jedna z moich ulubionych konsol. Poza Japonią ukazało się na niej tylko około 300 gier, ale wśród nich znalazło się wiele perełek. Wiele dobrych gier na Nintendo 64 to tytuły multiplatformowe, takie jak Doom 64, Quake 2, Tony Hawk Pro Skater 2 czy Resident Evil 2. Jednak to nie te tytuły rozsławiły konsolę. System sellerami były ekskluzywy wydawane tylko na Nintendo 64, dlatego to zestawienie stworzone zostało w oparciu wyłącznie o ekskluzywy. A zatem zapraszam do oglądania listy top 10 10 najlepszych gier na Nintendo 64 według mojej opinii. Uwaga! Zaprezentowana lista prezentuje tylko moją opinię, może trochę subiektywna. Stworzyłem według własnego gustu, sentymentu i doświadczenia. Nie musicie się z nim zgadzać. Chętnie poznam waszą opinię. Miejsce 10. Listę otwiera Donkey Kong 64, gra produkcji kultowego studia Rare, wydana w grudniu 1999 roku. Jest to przygodówka, w której wcielamy się w postać goryla, znaną z wcześniejszych konsol Nintendo. Gra przyniosła serię Donkey Kong w trzeci wymiar i trzeba przyznać, że zrobiła to z dużą gracją i rozmachem. Donkey Kong 64 jest jedną z najładniejszych gier na tej konsoli i wyciska z niej 7 poty. Niestety okupione jest to w tym, że do uruchomienia się gra wymaga expansion packa. Sama gra wygląda na typową platformkę 3D, aczkolwiek oferuje znacznie więcej. Grę zaczynamy tytułowym Donkey Kongiem, a naszym zadaniem jest ratować przyjaciół uwięzionych przez złego władcę Kremlingu. Nasz bohater posiada całkiem bogaty wachlarz umiejętności. Może uderzać, zgniatać, pływać, nurkować, wspinać się po drzewach, a w miarę postępu rozgrywki zdobywa kolejne umiejętności i nowe rodzaje broni. Po uratowaniu kolejnych przyjaciół dostajemy możliwość grania nimi, a każda z postaci posiada inne zdolności niezbędne do przechodzenia poszczególnych etapów. W grze nie można się nudzić, są rzeczy do zrobienia, różnorodne zadania do wykonania i automaty, na których możemy pograć w klasycznego Donkey Konga. Ta gra to rewelacyjna rozgrywka na wiele godzin. Miejsce 9. Na miejscu 9 kolejna gra od studia Rare, wydana w 1998 roku Banjo-Kazooie, jedna z najlepszych platformówek 3D na Nintendo 64. W grze wcielamy się w postaci misia Banjo oraz ptaka Kazooie, którzy mają za zadanie uratować siostrę Banjo, porwaną przez złą wiedźmę Gruntildę. Prowadzenie rozgrywki jest urozmaicone tym, że mamy do dyspozycji dwóch bohaterów. Banjo biega z Kazooie w plecaku, natomiast ptak może latać unosząc miśka w powietrzu. Do tego dochodzi jeszcze spory wachlarz umiejętności naszych postaci. Że występuje kilka ogromnych światów charakteryzujących się odmienną stylistyką. W każdym świecie będziemy mieli do wykonania przeróżne zadania, za które zdobywamy puzzle, które następnie otwierają nam dostęp do kolejnych etapów. Gra ma bardzo atrakcyjną grafikę i świetny design leveli, na pewno nie można się tutaj nudzić i nawet pomimo cukierkowatej oprawy może się podobać również starszym graczom. Do tego jest to bardzo długa rozrywka zapewniająca nam kilkanaście miło spędzonych godzin. Miejsce 8. Ponowne uderzenie od studia Rare, tym razem ze znakomitą grą Conker's Bad Fur Day, czyli najlepszą w historii platformówką dla dojrzalszych graczy. Gra z końcówki ery Nintendo 64 wydana w 2001 roku i opatrzona nalepką gra dla dorosłych. A to za sprawą wulgarnego słownictwa, obficie tryskającej krwi i fekaliów, alkoholu oraz czarnego humoru. Przez to, że gra podana jest w kolorowej oprawie, a głównym bohaterem jest sympatycznie wyglądający wiewiór, tytuł ten nabiera jeszcze więcej mocy. Nasz bohater lubi się napić, nie przebiera w słowach i zarywa do panienek, umie bić, pływać, a nawet toczyć kubki nawozu. Zresztą motyw odchodów jest dość silnie wyeksponowany w grze. Jednym z bossów jest olbrzymia kupa, w którą musimy rzucać rolkami papieru toaletowego. Poza tym znajdziemy tu dużo odniesień do popkultury i słynnych filmów z Hollywood. Ta gra to ponad 10 godzin wyśmienitej zabawy oraz około 2 godzin znakomitych przerywników filmowych. Banan na ryju gwarantowany od początku aż do końca. Miejsce 7. Jaka jest recepta na dobrą bijatykę? Upchnąć do niej postacie, które gracze doskonale znają. Tak właśnie zrobiło Nintendo, wypuszczając w 1999 roku grę Super Smash Bros., która z miejsca stała się hitem. W grze oddano nam do dyspozycji 12 postaci. Mario, Kirby, Pikachu, Link, Samus, Fox, Donkey Kong, Yoshi, Luigi, Ness, Kapitan Falcon czy Jigglypuff. Każda z postaci charakteryzuje się innymi umiejętnościami oraz sposobem walki. Jedne mają silniejsze ciosy, a inne większą wytrzymałość. Do tego dochodzą zdolności specjalne każdej z postaci. Aczkolwiek siły są dobrze wyważone i każdy bohaterem gra się przyjemnie. W grze walczymy na arenach, które są znanymi lokacjami z innych gier Nintendo. Naszym zadaniem jest wyrzucenie przeciwników poza arenę. Gra znakomita zarówno do samotnej rozgrywki, jak i do oklepywania się wraz z 3 kolegami.
Zdecydowanie najlepsza bijatyka na Nintendo 64. Bo czy może być coś lepszego niż Pikachu obijający twarz Mario? Miejsce 6. The Legend of Zelda Majora's Mask jest drugą grą o Elfie Linku w trójwymiarowym świecie. Grę rozpoczynamy inaczej niż wszystkie części serii. Już na początku napada nas stworek w magicznej masce, która posiada dużą moc. Kradnie nam konia i okarynę, a Linka zamienia w małe, brzydkie stworzonko. Ponadto planuje on zagładę świata poprzez przyciągnięcie księżyca do Ziemi. Mamy określony czas na to, by pokrzyżować jego plany, bowiem czas odgrywa dużą rolę w grze. Każdego dnia obserwujemy zmiany w tych samych znanych już lokacjach. Niektóre nasze zadania są też uzależnione od danej godziny w świecie gry. W grze zdobywamy maski od pokonanych bossów. 4 z nich pozwalają nam zmienić Linka w zupełnie inną postać. Pozostałe dają nam specjalne zdolności. Gra jest bardzo atrakcyjnym tytułem zapewniającym wiele godzin wspaniałej rozrywki. Na minus zaliczam tylko trochę kiepski system zapisu stanu gry. Dlatego The Legend of Zelda Majora's Mask otrzymuje ode mnie tylko miejsce 6. Miejsce 5. Mario Kart 64, wydany w 1996 roku, to znakomita kontynuacja świetnej gry znanej ze SNES-a, w której po raz kolejny startujemy w wyścigach go-kartów. Do naszej dyspozycji oddano 8 postaci znanych ze świata Mariana. Do wygrania mamy 4 turnieje, a na każdy z nich składają się po 4 trasy, a więc łącznie mamy 16 różnych tras. Sama rozgrywka jest typowa dla gier z serii. Ścigamy się po ciekawych, kolorowych trasach, walcząc z 7 rywalami. Dużą rolę w potyczkach odgrywają ślizgi, które dodają kartowi prędkości. Po trasie dodatkowo porozrzucają są różne dopałki, które mają za zadanie pomóc nam w wyścigu i uprzykrzyć życie naszym przeciwnikom. Są to m.in. pociski, skórki od banana czy dopalacze. Grafika w grze jest bardzo ładna i kolorowa, trójwymiarowe trasy ciekawie się komponują z dwuwymiarowymi go-kartami. Gra jest niesamowicie grywalna, a kolejne poziomy trudności stawiają przed graczem nie lada wyzwanie. Mario Kart to wspaniałe wyścigi na długie godziny gry. Miejsce 4. The Legend of Zelda Ocarina of Time, przez wielu graczy uznawana za najlepszą grę na Nintendo 64 i jedną z najlepszych w historii. Pewnie nie jedna osoba spodziewała się ją ujrzeć na miejscu pierwszym, ale przypominam, że ta lista to moje prywatne top 10. Jest to pierwsza część serii w trójwymiarowym świecie. Wcielamy się w niej w młodego elfa Linka, który w snach widzi księżniczkę Zeldę porywaną z zamku. Niedługo potem okazuje się, że uratowanie Zeldy i księstwa Hyrule jest jego przeznaczeniem. Tak opuszcza rodzinną wioskę Kokiri i rzuca się w wir przygody, a my wraz z nim. W grze zwiedzamy ogromny, w pełni otwarty świat, w którym czeka na nas dużo zadań, wyzwań oraz przeciwników. Z czasem zdobędziemy konia, na którym będziemy mogli szybciej się przemieszczać, a po zagraniu odpowiednich melodii na okarynie będziemy przenosić się między lokacjami. Gra jest naprawdę długa, jej przejście zajmuje około 30 do 40 godzin. W trakcie gry Link dorasta, co wpływa również na rodzaje broni, którymi może się posługiwać. Na przykład będąc starszym może używać żelaznej tarczy, która w dzieciństwie była dla niego za ciężka. Takie smaczki dodają grze atrakcyjności. Podstawą w grze jest penetrowanie dungeonów, w których to pokonujemy wielu wrogów, rozwiązujemy zagadki oraz walczymy z bossami. Gra jest niezwykle klimatyczna i ciekawa. Ponadto charakteryzuje się bardzo ładną grafiką i dźwiękiem. Grając pierwszy raz można się czasem zaciąć na moment i nie wiedzieć co dalej zrobić, by poruszyć rozgrywkę do przodu. Dlatego na mojej prywatnej liście Ocarina of Time zajmuje miejsce 4. Miejsce 3. I kolejna gra od Rare w tym zestawieniu. GoldenEye 007. W momencie kiedy ukazała się ta gra nie było lepszego FPS-a. GoldenEye przebił wszystko co do tej pory widzieliśmy. Na grę składa się 18 poziomów plus 2 ukryte. Przed każdym poziomem dostajemy listę zadań do wykonania, bo GoldenEye to nie tylko przejście od punktu A do B, ale również wykonywanie określonych celów w każdej misji. Ponadto czym wyższy poziom trudności, tym celów jest więcej, a więc gra za każdym razem pokazuje nam coś nowego, a trochę dodatków do odblokowania motywuje do masterowania poziomów. Tytuł ten bazuje wiernie na filmie i zobaczymy tu większość lokacji i postaci znanych z filmu. Akcja nie zatrzymuje się nawet na moment, na ekranie ciągle coś się dzieje i absolutnie nie ma tu miejsca na nudę. A dopełnieniem tego wszystkiego jest atrakcyjna grafika i ciekawa budowa poziomu. Gra zasłynęła też z trybu dla 4 graczy, w którym możemy się zabijać wraz z kolegami. GoldenEye jest grą ponadczasową i bez wątpienia jest jednym z najważniejszych FPS-ów w historii. Miejsce 2.
Na miejscu drugim Super Mario 64, pierwsza prawdziwa platformówka 3D, która odmieniła świat gier i stała się wzorem dla innych. W grze, jak to zwykle bywa, musimy uratować księżniczkę Peach, która została porwana przez Bowsera i uwięziona gdzieś w zamku. Do tego drzwi do poszczególnych komnat zostały zabezpieczone gwiazdkami, a gwiazdki porozrzucano po świecie. Naszym zadaniem jest je pozbierać i uratować księżniczkę. W grze zwiedzimy dużo różnorodnych krain, do których będziemy się dostawać poprzez portale umieszczone w obrazach. W każdym świecie mamy do wykonania szereg określonych zadań, a za każdy z nich otrzymujemy jedną gwiazdkę. Zadania to m.in. zbieranie odpowiedniej ilości monet, pomoc komuś, różne wyzwania i oczywiście walka z bossami. Po zbieraniu odpowiedniej ilości gwiazdek możemy otwierać drzwi do kolejnych światów. A światy w grze są bardzo zróżnicowane i dobrze skonstruowane, także zwiedzamy je z dużą przyjemnością i niekiedy będziemy musieli do nich wracać, by wykonać jakieś niedostępne z początku zadania. Gra jest rewelacyjna i doskonale zniosła próbę czasu. Nawet dzisiaj bawi tak samo dobrze jak kilkanaście lat temu. Grafika jest kanciasta, ale kolorowa i sympatyczna. Muzyka i dźwięk wpadają w ucho, a jedyne do czego można się przyczepić to trochę kiepska praca kamery. Ale ta gra to nieśmiertelny klasyk, do którego będę zawsze wracał i który na zawsze pozostanie dla mnie synonimem platformówki 3D. Miejsce pierwsze. Na miejscu pierwszym ponownie gra ze studia Rare. Perfect Dark to moja ulubiona gra na Nintendo 64. Ten tytuł rozwinął do granic możliwości patenty znane z GoldenEye i dołożył wiele nowych. W grze wcielamy się w tajną agentkę Joannę Dark, a fabuła kręci się wokół istnienia obcych na naszej planecie oraz potężnej broni, która jest w ich posiadaniu. Jednak określenie tej gry zwykłym FPS-em byłoby krzywdzące. Perfect Dark oferuje nam znacznie więcej. W misjach fabularnych mamy do wykonania różne zadania i podobnie jak w przypadku GoldenEye, ich ilość zwiększa się wraz ze wzrostem poziomu trudności. Zadania są zróżnicowane i niekiedy trzeba trochę pogłówkować. Odwiedzane lokacje są bardzo ciekawe. Zwiedzamy miasta, jaskinie, budynki, samoloty, góry czy bazy wojskowe. To co od razu rzuca się w oczy to grafika. Gra wyciska z konsoli Expansion Packa wszystkie soki i jest zdecydowanie najpiękniejszym tytułem na Nintendo 64. Fabuła jest interesująca, a sama rozgrywka dynamiczna i niesamowicie wciągająca. W grze oddano nam do dyspozycji 40 rodzajów broni, a każda broń jest inna. Do tego wszystkie bronie są pięknie animowane i poznawanie ich to prawdziwa przyjemność. Zresztą mamy strzelnicę, na której możemy pobawić się każdą zdobytą już bronią i wymasterować się w jej używaniu. Oprócz trybu fabularnego gra oferuje nam też tryb challenge, w którym rozgrywamy misje na arenach, a w każdej misji stawiane są nam inne zadania. Poza tym mamy też standardowe tryby multiplayerowe, czyli Deathmatch, Team Deathmatch czy Capture the Flag. Możemy grać z 3 kolegami lub z botami. Areny są ciekawe i rozwałka nawet z botami to kolejne dziesiątki godzin spędzone przy konsoli. Jest to niesamowita gra, z którą spędziłem najprzyjemniejsze chwile na konsoli Nintendo 64. Dlatego Perfect Dark uważam za najlepszą grę na tej konsoli. I tak właśnie prezentuje się moja lista top 10 10 najlepszych gier na Nintendo 64. 5 gier od Rare, 5 gier od Nintendo. Widać kto tworzył najlepsze gry na tą konsolę. Pamiętajcie, że to tylko moja prywatna opinia. Chętnie poznam waszą. Piszcie. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnych zestawieniach.